Dzień dobry. Bardzo się cieszę, że wreszcie mogę ten film opublikować. Zajęło mi to dobre kilka dni, bo bardzo chciałam, aby ten film był takim rzetelnym dokumentem na temat pewnego oprysku. Pod ostatnim filmem o chowaczu, który zniszczył mi doszczętnie kapustne, pojawiło się bardzo dużo przemiłych komentarzy i też bardzo komentarzy takich wartościowych z przepisami, z poradami, jak wyście sobie poradzili właśnie z tym szkodnikiem. Bardzo Wam jestem wdzięczna za nie. I z tego wszystkiego wybrałam taki jeden przepis od Madzi. Bardzo Madziu dziękuję. Jest to przepis na bazie wrotyczu, papryczki chili, płynu tam do mycia naczyń czy mydła potasowego, to już jak kto woli. Ale ja troszkę zmodernizowałam ten przepis i dodałam tam jeszcze oleju z lnianki, bo też ktoś mi tam polecił taki produkt Empular preparat. Ten preparat jest właśnie oparty na oleju rydzowym, inaczej mówiąc oleju z lnianki. Olej rydzowy jest właśnie tłoczony z nasion lnicznika siewnego, inaczej lnianka, rydz, camelina, sativa. Tyle przeczytałam. Jest to produkt o wysokiej skuteczności, nie powoduje fitotoksyczności dla roślin. Olej rydzowy zawarty w tym preparacie działa mechanicznie na szkodniki. On po prostu uniemożliwia wymianę gazową tym owadom i one giną. Również tak działa na jaja pasożytów, czy też jakieś tam formy pośrednie. Dlatego właśnie jest on dosyć skuteczny. No i ja tak właśnie pomyślałam, że dodam tego oleju do oprysku. Oczywiście wszystko Wam dokładnie pokażę. Przepis będzie, od razu mówię, na końcu filmu. Też film podzielę na rozdziały, żeby tak łatwiej było sobie przejść do przepisu, jeśli ktoś nie chce oglądać całego filmu. Uprzedzam, że film jest długi, ale naprawdę ja każdy dzień chciałam tak udokumentować i pokazać Wam dokładnie, jak to wszystko się odbywa. Chciałam sprawdzić, czy nie popali ten oprysk jakichś delikatniejszych roślin, bo też tam sąsiadujące rośliny były opryskane. Zachęcam do obejrzenia całego odcinka, ponieważ tam dużo jest ciekawych wniosków. Można zobaczyć też jak na inne owady, które przez przypadek tam się dostały pod oprysk, też ten oprysk czy działa, czy nie działa, też właśnie na inne rośliny jak działa. No bardzo myślę, że ten materiał, mimo że długi, jest bardzo wartościowy, dlatego zachęcam bardzo do obejrzenia całości. Ja też pod filmem umieszczę w takiej formie pisemnej Wam ten przepis, bo sama wiem, że jak ktoś podaje przepis, to ja lubię też, jak jest w opisie filmu podany, żeby sobie można właśnie spisać gdzieś i mieć, ponieważ naprawdę polecam, zapiszcie sobie te proporcje, bo będziecie na pewno bardzo często tego oprysku używać, bo no naprawdę efekty są zadziwiające. Zapraszam w takim razie na film, żeby już nie przedłużać. Pryskam tą miksturą, co zrobiłam, rukolę i zaobserwujemy, czy to się chowaczom podoba, czy nie. Było tu kilka przed chwilą na liściach, ale się schowały jak to one. No i będę obserwować. Może to podziała. O, widzę jednego. Ja mam wrażenie, że im się to nie podoba. No powiem Wam, że te chowacze, mam wrażenie, są w wielkim szoku z tym opryskiem. I ja mam wrażenie, że jest działanie natychmiastowe, słuchajcie tego. Że one tak łażą w tym oleju, w tym oprysku i no przestają się ruszać w pewnym momencie. One nawet nie uciekają. No nie wiem, będę zachwycona, jeśli to pyknie. No zobaczcie, on się przestał ruszać natychmiast.
po tym oprysku. Natychmiastowo jest likwidacja ich. Ja tu nawet go, słuchajcie, ruszam. Nie, no rewelacja. Natychmiastowa likwidacja osobników. Dobra, to lecimy dalej z opryskiem. Tutaj jest ich duże zatrzęsienie w tych kalarepkach, ale będziemy dzisiaj ich częstować. Zobaczcie, one... Ja nie powiem, że mam z tego przyjemność, ale... Ja mam wrażenie, że to działa, słuchajcie. Nie wiem na ile. O, jeszcze spryskam. Jeden już się poddał. Drugi idzie, ale chyba też już nie fajnie mu jest. Chowa się, widzicie, pod spód liścia od razu cwaniaczek. Nie wiem, czy to widać. Jako siedzę tutaj, wiecie, i ja słyszę, jak one tylko tak pyrkają, spadają. No mnóstwo ich jest. No wiecie co, ja będę testować, bo zobaczcie, tutaj o, coś mi ostrości nie łapie, bo już wieczór. Tutaj już ten jest martwy i ten, te dwa. Tamten jakiś był, widać, ostry zawodnik, ale też o, idzie tutaj. No, też mu nie jest za wesoło, ja widzę. No. Już przestał się ruszać. Patrzcie. Już tak. Koniec. Nie wiem, czy to jest takie, wiecie, chwilowe porażenie tym... Już nie mam oprysku, ale taką resztkę, wiecie, wychlapię po prostu resztunię. Bo co tam będę wozić do domu, nie? Jak to się mówi. Tu jeszcze ściółkę wypryskam. No i jutro chyba powtórzę. Albo za 2 dni. Zobaczymy, jak tu będę na działce. Bo na razie efekty są, słuchajcie, zaskakujące. No nic. Skończył się oprysk. Idę teraz, jedziemy do domu i będę zdawać relację jutro, pojutrze, czy to właśnie nie ma jak szkodliwości takie, że popali mi te liście. No mam nadzieję, że nie. Jestem drugi dzień po oprysku i dzisiaj chcę pousuwać, wiecie, te zniszczone liście. Tyle, co tam ubiło się, to się ubiło. Ja widzę, że dużo jest martwych. Leży tutaj, takich przyklejonych od wczoraj. O, tutaj też mrówki chodzą. Może mrówki teraz, wiecie, te ciałka zabierają. Ale ogólnie chcę, wiecie, uprzątnąć, bo one siedzą na tych zniszczonych liściach, które moim zdaniem i tak już kalarepie niepotrzebne są. Może nawet te kapusty pousuwam, takie co już, wiecie, zaczynają gnić, no bo to raczej z tego nie będzie nic.
a tylko jeszcze może to być taka wylęgarnia tych chowaczy. I jutro wrócę znowu, zrobię oprysk, bo widzę, że rośliny się mają dobrze. Tutaj pomidora nawet popryskałam, bo tutaj wiadomo, siłą rzeczy, czy ogórki tam też dostały z tego oprysku. Nic się póki co nie dzieje na tych roślinach, także od razu widzicie test na takich delikatniejszych, bo mi się wydaje, że kapustne jednak mają tą grubszą skórkę i one, ten oprysk też tak się nie trzyma, on tak spływa, one takie nawoskowane są. O. No i także dzisiaj porobię porządek. Już tutaj kalarepki usunęłam, tu jeszcze jest kapusta, nie wiem, zobaczę jeszcze, bo trochę jeszcze ich tam gdzieś widzę. No więc pousuwam te wszystkie właśnie niedobitki, bo one typowo widzę na kapustnych żerują. Tu już kalarep nie mam. Sałaty kwitną, więc też je usunę. No i tutaj zobaczcie, zagonek jest. Może właśnie te nowe sałaty wsadzę. Ale wolałabym właśnie już pozbyć się tych chowaczy, bo jeszcze mam buraczki do posadzenia. A tam czytałam, niektórzy pisaliście, że na buraczkach też one gustują, więc no chciałabym mieć, tak wiecie, posprzątane. Jest dzisiaj ich o wiele mniej. Tam na jarmużach jeszcze się przyglądałam, to na niektórych już w ogóle. No ale widzę, że to nie będzie jednorazowa akcja. Biorę się do sprzątania. No, jestem po czyszczeniu grządki. No, wiecie co, te kalarepki zostały okaleczone tragicznie. Nie wiem, czy z nich będzie, bo one mają te stożki wzrostu zniszczone kompletnie. Chowaczy było już bardzo mało. O, tu jeszcze coś jest. No szkoda, że dzisiaj nie mam tego oprysku, bym poprawiła. Ale jutro ich poczęstuję. Gdzieś, wiecie, na grupach permakulturowych czytałam, że mrówki się rozprawiają z tymi chowaczami. No niestety u mnie to się nie sprawdziło, ponieważ mrówki chodzą po tych kalarepkach. Ja mam wszędzie mrówki, w każdym centymetrze. I nic, one sobie razem żyją, że tak powiem. A tych chowaczy było coraz więcej, słuchajcie. Ja i tak nie mam nic do stracenia z tymi kalarepkami. Jak padną, nic się nie uda, no to wiecie, tak mogę jedynie co teraz je wyrzucić od razu. A myślę, że to będzie fajny eksperyment. Wygląda to wszystko tak. Zostawiłam im kilka liści, wiecie, tak do fotosyntezy, ale już nie ma tych takich uschniętych liści, takich pozwijanych bardzo i myślę, że one pewnie tam w ściółce się pochowały, bo na pewno coś tam jeszcze pospadało, ale do jutra sobie wejdą z powrotem na rośliny i ja jutro opryskiwaczem tak zrobię, żeby nie dotykać kalarepy, bo one tylko poczują, że jakiś jest ruch, to momentalnie spadają i nie będą opryskane, nie? A to nie o to chodzi. O, tu jest właśnie przykład mróweczki. A tu chowacza. Taki kleszcz. Już zaczynają, widzę, z powrotem wchodzić na kalarepki po tej rewolucji. No ale teraz już właśnie będzie mniej tych liści i będzie łatwiejszy oprysk. Tutaj pokażę wam przy okazji, postanowiłam jedną cukinię pionowo poprowadzić, bo ona, wiatr ją jakoś tak przerzucił i za ciasno było już jednej i drugiej. Ona tak przechyliła się, przygniotła tą drugą, a tu z kolei kalarepy, a ona tak idzie jak żadna inna, tak pionowo, taka właśnie tendencję ma, więc dałam jej tyczunię. No i przywiązałam tą taśmą, no i zobaczymy. Najwyżej dam drugą, na razie jest ok. Powyrywałam, słuchajcie, już wszystkie kapustne. Nie ma tu żadnej kalarepki, nie ma żadnej kapusty. Sałaty te kwitnące też pousuwałam, bo mam nasiona. A też one miejsca tutaj zajmują, słońca, wodę i w ogóle. Coś może w to miejsce powsadzam, bo mam.
rozsady. No i teraz mam nadzieję, że te wszystkie chowacze, które tutaj jeszcze poupadały, jak były tutaj jakieś kapusty, to sobie przejdą do jutra na te bidne kalarepki, bo one są jedynymi kapustnymi. No jeszcze jest tam rukola, ale z niej tam już nic nie ma. I po prostu jutro wybiję resztę. No jeszcze mam jarmużę na tych okrągłych grządkach. Możemy zobaczyć, jaki stan jest tych jarmuży. Tutaj było ładnie dosyć. No i nie widzę, coś tam ponadgryzały, ale nie... No coś tam jest, jeden jakiś. Tutaj drugi. No też jakieś, widzicie, pojedyncze są. Ale to już nie są takie, no... To są chyba te, które przy oprysku po prostu mi pospadały. I no i dzisiaj wróciły z powrotem. Więc ja je jutro jeszcze raz opryskam. Jeśli wiecie, po kilku dniach ja zauważę, że jakieś tam w środku pojawiają się zielone przyrosty, no to jest jakaś nadzieja. A jeszcze chciałam wam powiedzieć, że przez to wszystko te kapusty, które wyrywałam i przecięłam im łodygę, no szkoda, że nie pokazałam tego, to była taka dziura już w środku przegnita, więc one już chorowały. No, bo tak były osłabione, może nawet te chowacze coś tam zawlokły im. Ja wam powiem, łączę to tak z upałami, kiedy się pojawiły upały, a też tam za tym stawem są pola. I tam był rzepak w tym roku. I kombajny właśnie jakoś tak w lipcu zaczęły zbierać ten rzepak, chodziły całą noc te kombajny i za kilka dni te chowacze, ta plaga, ponieważ ja je widywałam jakoś w zeszłych latach, zwłaszcza na jarmużu, ale to były takie no bardzo małe ilości. Ale w tym roku była plaga i ta plaga właśnie się pojawiła. I może one po prostu nie miały już gdzie żerować, no to przyszły do mnie. Tutaj smacznie, ekologicznie, nikt nie zakłócał. No więc czemu nie korzystać? Jakbym była chowaczem, też bym tu przyleciała. No nic. No to będę zdawać dalej wam relacje. Na dzisiaj to tyle. I zobaczymy się, myślę, jutro jeszcze. Zobaczymy, jak tam będzie po tym oprysku drugim. Witajcie, jestem kolejnego dnia. Mam dzisiaj dla nich drinka. Jest troszkę ich, zobaczcie. Ja się staram tak nie dotykać tylko tych liści, bo one momentalnie opadają. Tutaj wam pokażę od spodu. Mam nadzieję, że to widać. Jakieś są jeszcze pojedyncze sztuki, ale w porównaniu z tym, co tu się działo, to uwierzcie, jest po prostu minimum. Jestem bardzo mile zaskoczona. Dzisiaj przygotowałam właśnie oprysk i go powtórzę. Ma co prawda dzisiaj padać. Z tego się bardzo cieszę akurat, bo jest susza. Jeśli zdążę opryskać i potem popada, to też nie jest źle, bo one i tak pod spodem siedzą najbardziej, więc ten oprysk dalej będzie pod liściem działał. Ale no, naprawdę jestem mile zaskoczona, że taki skuteczny ten oprysk jest. Mrówka chodzi po liściu i chowacz chodzi po liściu. I ja nie widzę w ogóle, żeby te mrówki jakoś polowały na te chowacze. Nie ma takiej opcji u mnie. No, trochę ich jest i mam nadzieję, że jak najwięcej weszło z powrotem na liście kalarepki i będzie dzisiaj oprysk numer 2. Na jarmużach jest bardzo czysto. Może jeden jakiś, o tutaj jakieś są, widzicie? Siedzą, ale no to już naprawdę jest bez porównania, co to się działo. Tutaj wam pokażę dalej, jak ptaki kopią. Zasadziłam sobie tu świeże sałaty,
a one tutaj po prostu mi dziury takie kopią, że nie wiem. Tutaj była też sałata. Dobra, ale to nie o tym. Idę opryskiwać, żeby deszcz mnie nie zaskoczył. Teraz będę się starała ten oprysk robić, wiecie, tak z zaskoczenia, żeby tych liści nie dotykać. Żeby one nie zdążyły mi tam, wiecie, pospadać. No i zobaczmy. Dostały dawkę. Dobra, pryskamy dalej. Teraz widzicie, nie ma już takiej gęstwiny tych liści i te wszystkie, mam dostęp lepszy. I mam wrażenie, że one tak nie zdążają, wiecie, spaść na dół, bo ich zaskoczyłam. Przy okazji ogórki dostaną oprysk. Ale myślę, że ogórkom nie zaszkodzi to. Znaczy już wiem, że nie zaszkodzi. To, wiecie, jest eksperyment. Ja już tak nie mam nic do stracenia. Jeszcze tak w te rozetki psiknę. No i będziemy obserwować. No, boję się, że deszcz spadnie. Jeszcze tam mam jarmużę i no i rukolę ścięłam, ale też tam prysnę tą ziemię. No i zobaczcie. W tym oprysku jest ten olej, który, ja mam wrażenie, też skleja te odnóża tych robaków. Całe szczęście tutaj widzę, nie ma jakichś innych owadów. No mrówki, ale mrówki jakoś uciekają i nic im się nie dzieje. Ale chowacze chyba mają dość. No i tutaj już padł. Widzicie? Nie będzie już nic z niego. Także to i tutaj tak samo są już nieżywe. To są chyba, wiecie, te, które poprzednim razem mi spadły na ściółkę ale ten to jakiś jest wytrwały. No niektóre osobniki, powiem wam, że takie są jakby niezniszczalne, a niektóre jakoś bardzo szybko padają. Szkoda bardzo, że ja wcześniej tego nie użyłam, bo powiem wam, że uratowałabym te kapustne. Widzę, że na tyle jest ten oprysk skuteczny, że no, gdybym w porę zainterweniowała, to nie byłoby takiej plagi. Ciężko mi, wiecie, wysiedzieć, bo mnie tak komary gryzą. No, wiecie, minęło 4 minuty. I koniec chyba z nim. To ja już widzę, że on dalej nie może iść.
Tu chyba widać, jak on taki, wiecie, zaklejony jest przez ten olej może. Ale nie, no koniec, patrzcie, już nie idzie dalej. No, jest to smutny widok, mimo wszystko, bo no jakoś tak, ale czasami wiecie co, no trzeba, bo no też, prawda, każdy chce jeść i w przyrodzie nie ma litości, że tak powiem. No, jakoś w zeszłych latach nie było to aż tak intensywne. No, ale dobrze wiedzieć na przyszły rok, słuchajcie. Ja już będę stosować ten oprysk na wszystkie jakieś takie robalki, które mi będą tutaj zżerać. No, właśnie wspaniałe to jest, że no nie, już się nie rusza nawet. 5 minut. Wspaniałe jest to, że to jest, słuchajcie, wszystko naturalne. No co ciekawe, osa tu przyleciała i nie wiem, tak jakby spija coś z tego. Nie mam pojęcia, co ona wyprawia. O. Nie zraża się w ogóle, zobaczcie. A może one tu przylatują i te martwe zbierają? A, też tak może być. No nic, jeszcze pójdę opryskiwać te jarmuże. I no, może jutro jeszcze powtórzę, bo słuchajcie, ja widzę, że ten oprysk nie pali roślin, bo te wszystkie takie, widzicie, rzeczy to są odchowaczy. To nawet gorzej wyglądało. Ja mam wrażenie, że przez te kilka dni te zielone listki, no bo to już są szczątki po liściach, jakoś jakby odżyły troszkę nawet, mam wrażenie. No, coś, jakieś pierwsze krople spadają, ale ja mówię, to nie ma problemu, bo to i takie od spodu liści, nawet to dobrze, bo jak będzie deszcz, to one jeszcze bardziej się schowają pod spód. Dobra, ja już to zrobię, wiecie, poza kamerą, bo szybko chcę jeszcze te jarmuże prysnąć. No i jestem pełna nadziei, bo powiem wam, że jak widać już 3 dni minęły, rośliny nie są spalone, wręcz mam wrażenie, jakoś takiej zieleni nabierają. Ogórki też tam dostały, pomidor tu dostaje co oprysk i nic się nie dzieje. Cukinia też dostała, więc od razu mamy taki przegląd, czy popali inne delikatniejsze rośliny niż kapustne. A tutaj jeszcze macie przykład, że też sałata nie jest popalona, nagietek, truskawki, bo ja tutaj już tu oprysk drugi raz robię. Staram się tak od dołu, żeby one nie zdążyły spaść, to tak właśnie delikatnie, póki jeszcze się nie zorientowały, i bardzo dokładnie, słuchajcie, trzeba to pokryć, no bo to jest właśnie taki ekologiczny oprysk, to nie jest taki systemiczny, który tam nam wniknie, i to właśnie trzeba tak opryskać, żeby one nie miały właśnie jakby szans. No ale będziemy patrzeć, jak ten jarmuż poczuje, że już nie ma tych pasożytów, to bardzo szybko, ładnie odrośnie. No i potem będzie można poznać, że właśnie już jest dobrze, no ale takie bidulki. No ja daję szansę, słuchajcie, nie wiem jak kalarepkom, ale jarmużom tak. No jeszcze mi zostało tutaj pryskać. Tutaj widzicie rukola, ja ją obcięłam wczoraj i te młode listki, mam nadzieję, odbiją. I teraz jak pryskałam, to dostał też przez przypadek ten pluskwiak. No i też widzę, że mu się to nie podoba bardzo. Jakoś tak ledwo idzie. Nie wiem, na ile to będzie skuteczne. Chociaż te pluskwiaki jakoś aż takich szkód mi nie robią. Tam trochę gryzą rabarbar. Ale jest taki, jak wam powiedzieć, taki widać otępiały. Nie jest mu przyjemnie.
Może ja go do jakiegoś wiaderka włożę, niech tam leży i zobaczę na dłuższy czas, czy to coś też podziałało na niego. Zrobiłam ten test z pluskwiakiem, włożyłam go do tego wiaderka. On był tam opryskany przy tej rukoli i zobaczcie. Czyli na pluskwiaki też działa to. Także jak macie jakieś szkodniki tego typu, no one na burakach najbardziej. Ciekawe, czy na stonkę ziemniaczaną by to podziałało. Bo powiem wam, że no ja nie mam stonki na działce, całe szczęście oczywiście. No szkoda mi, wiecie, tych robaczków. No ale no, to taka nauka, słuchajcie. Tutaj jest z kolei przykład, zobaczcie, koper. Tu jest koper, który wręcz leży na tym jarmużu i był już drugi raz pryskany i też zobaczcie, nic mu się nie dzieje, nie został spalony. Tu jakiś chwaścik, truskawki, cynie tutaj rosną. Wszystko jest ok, także ja widzę, ten oprysk w ogóle jakoś nie niszczy roślin, z czego się mega cieszę. Natomiast niszczy pasożyty tych roślin i zobaczcie ten zielony przyrost. Zobaczcie ten zielony przyrost. To już jest właśnie taki 3-dniowy. Tutaj już takie, to było jeszcze za czasów tych chowaczy, te takie brązowe końcówki, bo one je tak gryzły, że on nie miał szans w ogóle się, wiecie, rozwijać. Ale mam wrażenie, że ten listek w środku, już ta różyczka, już jakby odżyła, już dostała roślina impuls. Tutaj jakieś siedzi. Co to? Jakaś pchełka ziemna, nie wiem, mszyca. No, także... O, tutaj jest chowacz, zobaczcie. Już pochowany chowacz. Słuchajcie, ciężko mi to jest robić jedną ręką, ale no bardzo chcę wam taką, wiecie, rzetelną informację dać, bo wiecie, tych wszystkich oprysków cudownych, jakichś mikstur na to, na tamto jest w internecie mnóstwo i jakoś nie chciałabym takiego kolejnego oprysku robić, dlatego ja już pierwszy dzień wiedziałam, że on działa, tylko chciałam odczekać, wiecie, te parę dni, żeby zobaczyć tą fitotoksyczność, czy on nie pali roślin, czy to jest, czy te na przykład chowacze nie są tylko tak trochę porażone, na przykład w jakimś takim szoku po tej papryczce i potem na przykład sobie idą dalej. Ale widzę, nie, no i to jest jednak dobry oprysk i teraz mogę ze spokojnym sumieniem wam polecić go. Może ten film będzie, słuchajcie, długi, ale ja tam na dole w opisie dam przepis na ten oprysk, także nie musicie oglądać całego filmu, ale to jest tak jakby dokument, który dokumentuje, jak to działa, jaka jest tego skuteczność, jak to wpływa na różne rośliny, bo potem są pytania, a czy można to opryskać, czy można tamto. No to już widzicie, ja na wszystkich roślinach tego oprysku nie zastosowałam, no ale takie rośliny jak koper czy sałata, no to delikatne są, no to już by były raczej spalone. No a tu zobaczcie, młody koper i to był oprysk robiony przedwczoraj i nic się nie dzieje. Truskaweczki, nawet mam wrażenie, jakieś takie ładniejsze się zrobiły. No i co najważniejsze, on działa, on, widzę, te chowacze unieszkodliwia, a to naprawdę nie jest łatwe. O, bo nawet wiecie co, niektórzy tam pisali, że mospilanem nie dali rady, a o, zobaczcie, tu jest już, no, to chowacz, jakiś niedobitek. A przecież mospilan to jest, no, chemia straszna, to jest też chyba systemiczny środek, który wnika w roślinę. On oczywiście ma okres karencji. No, ja wam powiem, na tych kapustnych, na tym przykładzie, to ja sobie tylko pomyślałam, jakie te wszystkie kapusty muszą być
w sklepie opryskane, bo ja tu się staram ekologicznymi opryskami i zobaczcie jaka porażka, że tak powiem. No dopiero ten oprysk jakoś zadziałał. A teraz jak ma rolnik pole ogromne, to on nie może sobie pozwolić na to, że taki chowacz przyleci i mu w 3 dni wszystko, wiecie, całą pracę całego roku zniszczy. No to nie do pomyślenia, więc to siłą rzeczy muszą się jakoś rolnicy zabezpieczać i chronić te uprawy, żeby, no tak samo rzepak, prawda? Na pewno to wszystko jest pryskane, ale właśnie jakoś tak, wiecie co, pomyślałam, ile tego musi być, skoro ja nie mogę tutaj zwalczyć takiego robaczka. No, także powiem wam, to jest odkrycie moje naprawdę na dużą skalę w ogrodnictwie. No, także patrzcie, no i koniec, parę minut. Tak wiecie, podsumowując, trzeba ten oprysk robić tak od spodu liści, nie dotykać w ogóle jak się da tylko rośliny, bo one wyczuwają i od razu opadają, i powtórzyć, ponieważ i tak dużo opadnie tych żuczków, też one nie wszystkie są w jednej chwili na roślinie, one tam sobie idą do ziemi, prawda, do ściółki, tam mają jakieś swoje sprawy, nie? Więc trzeba go powtórzyć, ale naprawdę już po pierwszym oprysku ja widzę mega różnicę. Teraz już drugi i może i trzeci zrobię, żeby tak już dobić jakieś takie jednostki. No tutaj też jest, zobaczcie. No koniec. No i to będzie też wspaniały oprysk, myślę, na mszyce, na koprze. Przecież my się tak męczymy z tymi mszycami na koprze. On nam niszczy, zwłaszcza te wiosenne wysiewy kopru. No to przecież no one są, wiecie, takie poskręcane, pozlepiane i to czasami niczym nie idzie no, unieszkodliwić. A tutaj zobaczcie, już nie ma tej mszycy, co ja tutaj robiłam, filmik. Ona gdzieś spadła. No, także słuchajcie, ten filmik może być długi, ale jestem tak ucieszona tym, że nie wiem. Teraz jeszcze tak chcę wam powiedzieć parę słów wdzięczności, ponieważ ten oprysk powstał również dzięki wam. Zwłaszcza Madzi dziękuję, ponieważ pod ostatnim filmem o tych chowaczach Madzia napisała mi o tym oprysku. Ja go troszeczkę zmodyfikowałam. Dodałam właśnie ten olej, plus jeszcze płyn do mycia naczyń, bo nie miałam mydła potasowego, ale można też mydło potasowe ogrodnicze dać. No i ja jestem mega wam wdzięczna, bo powiem wam, że tyle rzeczy, co ja się od was dowiaduję, właśnie piszecie mi w komentarzach, czy w prywatnych wiadomościach, jakieś pomysły, przepisy i to jest no niesamowite. Ja bardzo dużo się od was też uczę, z czego jestem no szczęśliwa z tego powodu i też cieszę się, że ja mogę przekazywać to dalej, bo naprawdę jak ja widzę te zdjęcia, jak ludzie no wręcz płaczą, bo mówią, że cała praca ich na marne idzie właśnie i nie ma ratunku. No to jest nic fajniejszego niż, wiecie, to udostępnić dalej, żeby pomóc innym. Ojejku, wiecie co, no naprawdę ja jestem w szoku, bo to jest, no Madziu, bardzo ci dziękuję, kochana. Po prostu ja tylko żałuję, że wiecie, tego wcześniej nie zrobiłam. No zobaczcie, tu już upłynęło dużo czasu i tutaj jest jeden już pochowany. Tutaj nie wiem, czy on żyje. Nie żyje, już go ręką ruszam. Tutaj 2. Także powiem wam, no jestem... Szkoda tylko, że ja wcześniej tego nie zrobiłam. Naprawdę, wiecie, że jakoś tak nie pomyślałam, że to... Tylko to tak się szybko działo, że ja po prostu przyjechałam w jeden dzień, tam zauważyłam na tej rukoli, chyba nawet wam mówiłam, potem nie było mnie kilka dni, przyjeżdżam, patrzę, wszystko już podziurawione, a później to już, wiecie, kapusty gnić zaczęły, to już nawet szans nie było, nie wiem, tutaj kalarebki może się uchowają, ale no będziemy obserwować, no. Na razie takie, widzicie, się troszkę tam zielone pojawiają listki w środku, będę wam wszystko pokazywać, no ale naprawdę bardzo się cieszę. Przepis wam dam tam oczywiście w opisie też będzie, żeby już tam, jak ktoś nie chce, nie oglądał tego przydługiego filmu, ale no naprawdę, wiecie co, no jak tutaj się nie cieszyć, nie dzielić tym z innymi ogrodnikami, jak
w taki naturalny sposób możemy pozbyć się tego no, intruza troszkę, no bo w takiej formie, no to już bez przesady. Oj, powiem wam, no tak jakiś kamień z serca mi spadł, bo ja myślę, że to będzie można świetnie wykorzystać na jakieś tam też inne szkodniki. Jejku, przepraszam, z emocji chyba brak mi słów. Też Madzia mi pisała, że niszczylistkę tym zlikwidowała. Ja mam nadzieję, że też mi się uda uratować tutaj te łubiny, bo już popatrzcie, te środeczki tutaj nie mają tych nadgryzień. Już tak jakby te nowe przyrosty, no zobaczymy. Tu jeszcze się nie cieszę, tak wiecie, zawczasu. Zaraz też je popryskam, bo może też tak być, że ta substancja w jakiś tam sposób jest na tych liściach i one też odstrasza. Tak jak właśnie na przykład ślimaki, nie? Może on tam ten oprysk nie zabije ślimaka, ale odstraszy od roślin. No słuchajcie, trzeba wszystkiego próbować, ja myślę. Nie mamy nic do stracenia. Jak już uprawy są niszczone przez szkodniki, no to naprawdę, słuchajcie, już człowiek się wszystkiego łapie. No ale naprawdę, tak się cieszę, tak się cieszę. No to wiecie, też na przyszły rok będzie takie doświadczenie cenne, bo jak gdybym wcześniej zainterweniowała, już na przykład po pierwszych objawach na rukoli, albo nawet spodziewam się, prawda, już lipiec jakiś nadchodzi, to sobie profilaktycznie tą rukolę pryskam, czy kalarepki, czy wszystkie kapustne, no to już myślę, by to odstraszało te pasożyty, te szkodniki. Plus jeszcze wam powiem tak, no myślałam o siatce. O, tam jeszcze idzie jeden, patrzcie. Ucieka! Ucieka! Ale ja już mu nie dam uciec. No one, widzicie, się ewakuują na inne rośliny, bo im się tu już nie podoba. No to też właśnie jest znak, że opryskałabym, one by uciekły na inne, których nie trawią i też by się nie rozmnożyły, zdechłyby po prostu z głodu. No, także ja uważam, że to jest super oprysk. Też myślałam o siatkach. No, może też zrobię te siatki, bo to jednak jest zabezpieczenie. Aczkolwiek wam powiem, że też wiele osób mi pisało, że one gdzieś pod siatką przechodzą, że też potrafią, na przykład jak liść dotyka, siatka leży na liściu, to potrafią na tą siatkę usiąść i przez tą siatkę dziury wyżerać w tej, może i nawet jajka złożyć, nie mam pojęcia. No, ale że właśnie nawet osoby, które tak skrupulatnie zabezpieczyły siatką, też się z tym borykają. Nawet przed chwilą spadł jednak deszczyk, nie za duży, ale zawsze to coś. No i tak patrzę jeszcze, no mokre te kalarepki, więc trochę się ten oprysk spłukał. Na razie tu jest czysto. Zobaczymy, tu jakiś jest, ale to już chyba nie żyje. Na pewno jeszcze jakieś są, bo one, wiecie, pewnie tam jeszcze spadały, pouciekały do tej ściółki. No więc zrobię im jeszcze jeden oprysk. No i to już chyba będzie ostatni oprysk, ostatni filmik. Jutro zrobię. No i wam jak najszybciej chcę opublikować ten film, żeby właśnie jeszcze ktoś mógł uratować sobie uprawy swoje. Też widzę mączlika nie ma, bo tam gdzieś widziałam na jarmużach ślady mączlika, takie wiecie, białe plamki. I widzę, że też to jest skuteczne na mączlika, także kolejny, słuchajcie, szkodnik. Dobrze. I jadę już do domu, wieczór jest. Jutro przyjadę i to będzie już ostatnia relacja. No to do jutra. No, jest czwarty dzień eksperymentu. Myślę, że to już będzie ostatni, który będzie coś potwierdzał, coś wykluczał. I tak troszkę wcześniej obeszłam z ciekawości te kapustne, obejrzałam i powiem wam, naprawdę jestem w szoku. Na jarmużach to żadnego nie znalazłam chowacza. Liście czyste. To zielone, to już jest właśnie przyrost bez chowaczy. Te parę centymetrów. Widać, po prostu odżyła ta roślina. Myślę, że teraz będę tutaj ją podlewać i szybko dojdzie do siebie. Pójdziemy dalej.
Tutaj również, zobaczcie, nie ma żadnego chowacza, tylko dziury zostały po nich. Nie ma też mączlika. O, jeden jest, no to go dzisiaj załatwię. Ale wiecie, no jeden, a nie taka chmara. No także tutaj też środek odrasta. Nic nie poparzone, nie popalone. Pójdziemy jeszcze do tamtego. Tutaj był taki poszkodowany dosyć. No i też sałaty niepoparzone, nic nie poparzone. I tutaj coś jest, ale to jest chyba, no to już jest zasuszone zwłoki, bo on by odpadł, jakbym rękę zbliżyła do niego, tak skoczyłby. No, słuchajcie, no naprawdę jest się z czego cieszyć. Ten to najładniej wyglądał. Idziemy do kalarepek, bo tam najbardziej to było wszystko widoczne. No i powiem wam, że na kalarepkach może 2 znalazłam. Co dowodzi, że one po prostu jeszcze przyszły albo z tej grządki, bo tam miałam te kapusty takie poszatkowane i w momencie, kiedy je wyrwałam, no to one nie miały co jeść, to sobie może tak, wiecie, przez te parę dni przytuptały, poczuły tu kalarepy. Może też niektóre właśnie były w ściółce i teraz wychodzą, także teraz robię 3. oprysk i myślę, że będę obserwować, po prostu w miarę potrzeb reagować, ale to już wiecie, nie jest to samo, co było. O, jest tu jeden. No jeden, naprawdę. Ale nie wiem, czy on żyje. Nie no, chyba żyje. Już nie żyje. No, także powiem wam, no, jestem bardzo fajnie, bardzo miło zaskoczona. I dzisiaj będzie 3. oprysk tutaj robiony. No i myślę, że odżyją te kalarepki. No mam nadzieję, o ile nie są chore już na jakieś tam inne choroby. Ciekawe to było doświadczenie. Bardzo się cieszę, że wiecie, ten oprysk jakoś tak udało mi się zrobić. Szkoda, że nie wcześniej, bo pewnie bym uratowała większość roślin, jak nie wszystkie. No ale to była taka plaga istna, że tego, no nie wiem, czym bym mogła to innym zrobić, powiem wam szczerze. Po prostu wziąć, wywalić, spalić. No ale dzięki temu, wiecie, była ciekawa przygoda, że tak powiem. Kalarepki mi posłużyły jako pomoce naukowe, o, tak to określę. No tutaj pomidor też patrzy, że nie ma żadnych poparzeń, ogórki też, no bo jak ja tam pryskam, no to na ogórki też leci i na ten krzak tutaj pomidorka. Także dzisiaj się postaram zmontować ten film. Mam nadzieję, że jak najszybciej się podzielę tą dobrą nowiną z wami, bo naprawdę to będzie taki oprysk na bardzo wiele szkodników, myślę. I 100%, słuchajcie, ekologiczny. Bardzo się cieszę. No, idę poopryskiwać. A też jeszcze zapomniałam wam wspomnieć, że wczoraj po tym oprysku momentalnie jak skończyłam pryskać, to deszcz spadł. Więc no to też było na minus dla mnie. No, zobaczcie, jak ładnie on pokrywa te liście kapustnych. Nie ma takich, wiecie, kropli dużych. Właśnie przez to, że ten olej z mydłem zmieszany. Teraz tak sobie siedzę tutaj i obserwuję, bo powiem wam, warto po tym oprysku poobserwować, ponieważ one są takie posklejane wtedy tym opryskiem i tak jak wyjdą, to łatwo je palcami nawet ściągnąć z liścia, co też na pewno pomoże. I powiem wam, no mam nadzieję, że przynajmniej zmniejszyłam populację na przyszły rok. No, mam nadzieję, że się nie będą tak rozmnażać. A też obserwuję sąsiednie rośliny, bo one są cwane i uciekają mi tutaj na cukinię, chociaż nie jedzą jej, ale chronią się i potem sobie wracają na kalarepy.
No także wiecie, troszeczkę je poobserwuję. No nic, najwyżej jeszcze powtórzę, ale naprawdę to już jest po tym, co było, no to nie ma nic, wszystko czyste. Mrówki są za to. A jeszcze Wam pokażę, że nas Turcja odbija. Poobcinałam, wiecie, te wszystkie zniszczone pędy. Teraz jest też po oprysku. No i odbija. Tu jakaś mrówka na niej siedzi. Mrówki też nie lubią tego oprysku, widzę. No może coś jeszcze z niej będzie. No jeszcze lipiec jest. Może coś tutaj wykrzesa jeszcze z siebie. Nie wiem. No w każdym razie już nie ma. Jest wolna od chowaczy. Nie ma pasożyta. No nic, będę kończyć ten eksperyment. Ja boję się, że one i tak te kalarebki padną. Ale myślę, że warte było przeprowadzić ten eksperyment. I będę Wam pokazywać już za jakiś czas, jak to wygląda, no bo teraz tak dzień po dniu to nie widać za dużej różnicy, ale na bieżąco będę Wam mówić, czy tam coś odrasta, czy nie odrasta, czy padło zupełnie, czy chowacze zniknęły na zawsze. Oby tak było i tego Wam też życzę, bo naprawdę w tym roku ta plaga była taka, ja w życiu tak jak nie widziałam. No nic, kochani, do zobaczenia, do następnego filmu, pa pa. Mam tutaj taki osobisty wrotycz, który wykorzystuję właśnie i sobie trochę natnę jego. Używam całego wrotyczu z kwiatami, z łodygami. Myślę, że to starczy. Taka wiązanka. Do garka wlewam 2 litry zimnej wody. Ten przepis właśnie będzie na 2 litry. Tutaj chciałam Wam chyba pokazać, że jest miarka na litr, ale chyba nie za bardzo widać było. No i do tego daję tą wiązkę wrotyczu w całości, tak jak mówiłam, z kwiatami, z łodygami, z liśćmi. Tnę sobie, żeby to jakoś łatwiej się w tym garku ułożyło. Wrotycz jest znany z takich właściwości odstraszających niektóre owady. Zawiera trujący tujon i myślę, że tu będzie to też właśnie ważne w tym oprysku. Jeśli nie macie świeżego wrotyczu, to można też to zrobić na bazie suszonego wrotyczu. Ja pierwszy oprysk właśnie zrobiłam na bazie suszonego wrotyczu. Też bardzo dobrze działał. Suszony wrotycz nawet na Allegro można kupić. Ja tutaj miałam taką właśnie saszetkę, to jest opakowanie po tym wrotyczu, 150 gram, widzicie? I takie 150 starczyło na taki garnek. I też dodajemy do tego oprysku papryczkę chili, taką dobrą łyżeczkę od herbaty z górką, bym powiedziała. 1 łyżeczka na 1 litr. Tutaj mamy 2 litry oprysku, więc będą 2 łyżeczki. I tą paprykę dodajemy już pod koniec gotowania. Całość to tak 10-15 minut się gotuje. Tutaj widać jak to wygląda. To już tak z tą papryką to parę minut tylko zagotowywałam. No i po takim wstępnym ostudzeniu przecedzamy przez gęste sitko. Ważne to jest, żeby potem nam się dysza od opryskiwacza nie zapychała. No i też trzeba uważać, bo ten oprysk jest dosyć taki piekący, żeby tam w oko sobie nie zakropić albo nie zatrzeć oka pobrudzoną ręką. Później nabieram właśnie do słoiczka ciepłego tego oprysku. Ciepły dlatego, żeby ten olej nam się lepiej rozpuścił i zmieszał z całością. Tutaj właśnie widzicie, mam ten olej z lnianki i też dodaję na każdy litr oprysku 1 łyżeczkę tego oleju. I olej z wodą się nam nie zmiesza, dlatego potrzebne nam będzie mydło potasowe albo płyn do mycia naczyń. Ja akurat nie miałam mydła potasowego, to dałam zwykły płyn do mycia naczyń. Też łyżeczka na litr oprysku.
Wtedy nastąpi emulgowanie oleju i wszystkie te składniki oprysku nam się pięknie połączą. Taka powstanie emulsja. O, zobaczcie. I też ta emulsja będzie się dobrze trzymać liści kapustnych, bo liście kapusty mają taką jakby powłokę nawoskowaną i często woda na nich zbiera się w krople, to po deszczu widać, i spływa. A właśnie ta emulsja spowoduje, że ten oprysk będzie się dobrze rozprowadzał po liściach i trzymał, tak równomiernie będzie pokrywał te liście. No i to dolewamy do tego oprysku już wszystko razem mieszamy. Olej z lnianki, tak jak już mówiłam, tak działa nam owady mechanicznie, pokrywa ciało owadów i roztoczy cienką, delikatną, lepką powłoką, która właśnie utrudnia oddychanie, poruszanie się, czasami całkowicie unieruchamia je, tak widzieliście na filmie, no i też utrudnia żerowanie. I efektem tego jest stopniowy zanik procesów życiowych właśnie owadów. I już tutaj po wystudzeniu całość wlewam do opryskiwacza. No i to wszystko, kochani. Mam nadzieję, że przepis się przyda. Zobaczcie, powstał on wspólnymi siłami i myślę, że może jeszcze w tym sezonie się komuś uda uratować kapustę, a jeśli nie, to na pewno zapiszcie sobie to na przyszły sezon. Ten oprysk na pewno będzie też działał na jakieś właśnie przędziorki. Też czytałam, że na miseczniki czy tarczniki, no jakieś takie właśnie żerujące owady, które czasami trudno jest zlikwidować w sposób ekologiczny. No, mam nadzieję, że wytrwaliście do końca ze mną i mam nadzieję, że się to wszystko, ta wiedza nasza tutaj wspólna przyda i ułatwi nam to uprawy i będziemy się cieszyć właśnie obfitymi, zdrowymi plonami. Tego Wam wszystkim, kochani, życzę. Żegnam się już z Wami. Do zobaczenia, do usłyszenia, do następnego filmu.